drugi odcinek z serii Od zera do automatycznego domu, a w nim pierwsze odpalenie Home Assistant, podstawy odnośnie urządzeń, ANC i obszarów w Home Assistant, tworzenie pierwszych kart, tworzenie grupy dla świateł, instalacja dodatku do backupów i jeszcze pewnie parę innych ciekawych rzeczy. Wszystko to i nie tylko w tym materiale. Pomyśl o subskrypcji. SmartTube zaprasza. Proxmox zainstalowany, Home Assistant wgrany. No to teraz czas na odpalenie, na pierwsze odpalenie Home Assistant. Będzie trochę początkowej konfiguracji i zobaczymy, co Home Assistant już wykrywa z moich urządzeń. Załóżmy, że nie pamiętamy, jakie było IP do Home Assistant, więc musimy zalogować się najpierw do Proxmoxa. No ale żeby wejść do Proxmoxa musicie pamiętać, jakie było IP jego. Jeżeli nie pamiętacie IP, to możecie podłączyć monitor do swojego serwera i będziecie tam wtedy widzieć, jaki jest IP. Zakładam, że wiecie, jaki jest IP Proxmoxa, no to logujemy się na Proxmoxa. Jesteśmy na Proxmoxie. Wchodząc w Virtual Machine, które stworzyliśmy dla Home Assistant, jest widok Home Assistant i jest zapisane IP naszego Home Assistant. U mnie jest to 192.168.31.24 i trzeba pamiętać, że na końcu musi być port 8123. No i taki wpisujemy adres IP 24, port 8123 i mamy nasz pierwszy widok. Jesteśmy powitani, zmienimy może język na polski. Jak robimy po polsku, no to zróbmy polski, chociaż w moim aktualnym Home Assistant, który mam na innym serwerze, używam angielski, ale może być polski. Witamy, czy jesteś gotowy, aby ożywić swój dom? Pewnie. No to twórzmy swój inteligentny dom. Mógłbym przywrócić z kopii zapasowej, bo wrzuca mi się kopia zapasowa do Google, ale jak mówiłem, robimy wszystko od początku, więc stwórz nowy inteligentny dom. Nazwa użytkownika, imię. Robimy Adam. Nazwa użytkownika może być Adam. Hasło, silne, unikalne hasło, więc tutaj coś wymyślcie dobrego. Jak już mamy, utwórz konto. Teraz możemy ustawić swoją lokalizację. Jest to bardzo dobre, ponieważ będzie to potrzebne do utworzenia różnych obszarów i związanych z nimi automatyzacji. Na przykład, gdy ktoś wejdzie w dany obszar, możemy, nie wiem, jakąś automatyzację, jakąś scenę włączyć, by wysłać powiadomienie, że, nie wiem, dziecko jest już w szkole, doszło do szkoły w szkole, przyszło do domu, poszło na angielski, jest w galerii. Możemy takie rzeczy sobie tworzyć. Więc tutaj ja dodam mój adres. Nie będę wam pokazywał, nie mieszkam, ale go dodam. Możemy przejść dalej. O, tam widziałem, że jeszcze była mowa o pogodzie, że na przykład w Home Assistant będzie pogoda z naszej okolicy, co też się na pewno przyda. Dane analityczne, no uważam, że tutaj można to udostępniać. Czego używasz, to akurat też jest dosyć fajna opcja, bo dzięki temu możesz zobaczyć, jakie są popularne rzeczy w Home Assistant. No i możesz pomyśleć, że to są ciekawe rzeczy, i też możesz spróbować. Więc to też mogę wtedy pokazać innym. Też ok. I też ok. Nie wiem, jak niektórzy do tego mogą podchodzić. Ja akurat dosyć wierzę w Home Assistant i dziękuję im za to, co robią. Dobrą robotę robią, więc podzielę się z nim tymi danymi. O, mamy już kompatybilne urządzenia. Telewizor, tu jest drukarka Brother, dużo żarówek i lighta mam. WLEDa na Vemosie D1 Mini używam, tego też mam sporo. Jeden ESP Home do zużycia mojej wody. Mam taki odbiornik, który szczytuje to. Shelly, no to mam podłączony dużo rolet. Ale nie polecam, już 4 rolety mi się popsuły w ciągu powiedzmy 3 lat na 10, więc bardzo, bardzo słabo. I Google Cast, tutaj mam Chromecasta, chociaż nie są podłączone, więc nie wiem, dlaczego go znajduję. Ale dobra, super, że coś znalazło, no to jedziemy dalej, koniec. Aha, czyli Google Cast, to chodziło o głośniki.
Głośników mam sporo. Jeden nie jest podłączony, ale jak widzicie, jest ich trochę. I też są również tutaj grupy, które mam stworzone głośników, więc nie mam tyle, ale mam, licząc szybko, w każdym pokoju po jednym, w łazience, no będzie 7. 7 głośników. Jeśli chodzi o mnie, to dodało też również osobę, którą stworzyłem i jest teraz nieznany. Tu chodzi o to, w jakim miejscu jest. Gdy na przykład dodam sobie Home Assistant na komórce i przypiszę lokalizację komórki do tej osoby, no to tutaj na przykład bym wtedy wiedział, gdzie dana osoba jest. Mamy jakieś tutaj rzeczy, super, ale no co robimy dalej? Możemy wejść w ustawienia i zobaczyć, co tutaj się u nas dzieje. Są 2 aktualizacje. WLED. No to możemy wejść w to i w ogóle jestem ciekaw, czy to jest czy te LEDy są włączone. Są włączone. Tu jest jeden wyłączony, tu włączony, tu włączony i tu włączony. Aha, i tu wyłączony. Czyli okej. Jak widzicie, wszystko się nazywa WLED, więc tak, no nie za bardzo, nie wiadomo o co chodzi, więc zaczniemy od ustawienia nazw dla tych 5 rzeczy. Super, że pojawia się to same, nie trzeba tego konfigurować, tylko odnajduję to w sieci. To wejdźmy na WLEDa, raz przyciskając na nazwę. Dobra, odpala nam się tutaj aktualny status, efekt, to akurat ma światła u dziewczyn, takie włączone, bardzo mała jasność, efekt glitter, bardzo przyjemne światełko. Wchodzimy w zębatkę i tutaj możemy nazwać tak zwane friendly name, nadać nazwę, która by się na przykład wyświetlała, nie techniczna, tylko po prostu właśnie nazwa i jest również identyfikator ENCI, nazwa ENCI i tutaj polecam używać w takiej formie, że najpierw wpiszemy pomieszczenie, w którym znajduje się dana ENCIA, potem może być to bardziej szczegółowa lokalizacja i jeżeli na przykład, jeśli chodzi o moją encję, to jest na łóżku, czyli ja bym to nazwał, będę encję nazywał po angielsku i również nazwę nadawał po angielsku, bo później przeniesiemy te rzeczy do Google Home i będziemy mogli zwracać się do Google Home po tych nazwach, więc tego wiem, że to jest po polsku, nazwy będą po angielsku, ale no tak to będzie, wydaje mi się, że później będzie nam łatwiej to używać. Więc zaczynamy od bedroom, children, bedroom, bed, bo będę miał jeszcze światła, na przykład LEDy nad zasłonami. Czy będę miał jeszcze jakieś inne? Może bym jeszcze jakieś dodatkowe światło dodał, więc nie chcę potem tylko zmieniać. Więc tym bardziej szczegółowo, bo na przykład byłoby children bedroom Maja, jedno by było do łóżka, a drugie, nie wiem, do biurka, więc children bedroom Maja by nie pasowało, dlatego children bedroom bed i Maja. Przy nazwie już możemy to troszeczkę ładniej napisać. LED, bed, Maja. Na przykład tak. I wtedy bierzemy aktualizuj. Tak, tutaj widzimy, że teraz ta encja nie jest dostępna, więc możemy wejść 3 kropeczki, edytuj i tutaj edytować daną rzecz, która się popsuła, ale widzę, że to wskoczyło. Aha. Wydaje mi się, że to automatycznie skoczyło, ale normalnie by tego nie było, więc zobaczymy, jak to przy drugim wygląda, ale tutaj jest nasza encja, nasze światło. Przejdźmy do drugiego. Tutaj mamy nazwę ENCI WLED 2. Zamienimy to na Children Bedroom Bed Mia. I tutaj na Friendly Name tą nazwę możemy dać tak jak w poprzednim i imię córki. Ok. Widzimy, że teraz to się nie naprawiło, więc możemy wrócić do tego. Edytuj kartę, bo tak my zmieniliśmy na karcie daną encję, ale karta nadal ma nazwę starej encji. Widzicie tutaj. Więc tu zmieniamy w takim razie na Children i zobaczcie, jak ładnie nam to się podpowiada, co mamy. Light Child napisałem i już mam 2 do wyboru. I teraz Mia, zapisz i mamy to. Dokończę resztę. Tutaj jeszcze jest, jak zobaczycie, to mamy 3 rzeczy i te 3 rzeczy należą tutaj do tego samego urządzenia, ale mają różne encje. I teraz jak wejdziemy na przykład, byśmy chcieli edytować to, no to teraz te nazwy również nam za dużo nie mówią, bo mamy WLED playlist. Gdzie to
to jest preset playlist, czyli woolet playlist, ale nie wiemy jaki to jest ten woolet. Tutaj również powinienem zrobić children bedroom bed Maya playlist. I tak wszystkie te encje należy pozmieniać, aby później łatwo w nich manewrować. Zrobię to już poza tym materiałem, ale żebyście o tym wiedzieli, żeby przejść na przykład do tego, jakie ma encję dane urządzenie, to możemy wejść na przykład w jedną encję, tutaj nacisnąć 3 kropeczki, informacje o urządzeniu i mamy dane urządzenie, jakie encje ma urządzenie plus dużo różnych rzeczy do konfiguracji naszego WLED-a. Jeśli jesteście zainteresowani, jak stworzyć światła z WLED-em, to zapraszam Was do moich paru filmów. Są one po polsku, po angielsku i mam parę projektów, w których pokazuję, jak to można łatwo zrobić. Dobra, to w takim razie teraz ja zajmę się tworzeniem odpowiednich nazw dla moich WLED-ów. Potem przejdziemy do kolejnych rzeczy, na przykład. Teraz jeszcze zajmiemy się jedną rzeczą. Każde urządzenie Encia może mieć przypisane pomieszczenie. Jest to dosyć ciekawa opcja i może się później przydać, gdzie będziemy mieć urządzenia pogrupowane i bardzo łatwo potem można stworzyć jakieś widoki, na przykład pomieszczeń i od razu można mieć rzucone wszystkie tam urządzenia Encia. I jak te pomieszczenie dodać? Standardowo każda Encia pobiera pomieszczenie ze swojego urządzenia, czyli jak na przykład wejdziemy w tego WLED-a, tutaj w ustawieniach Encia używa obszaru urządzenia. I teraz wejdźmy do urządzenia, czyli 3 kropeczki, informacje o urządzeniu i tutaj nie ma nigdzie o tym, jakie to jest pomieszczenie, jaki obszar, ale tu u góry jest długopisik, edytuj ustawienia. Tutaj już możemy wybrać obszar i dodam nowy. Teraz wydaje mi się, żeby też to było po angielsku dla Home Asystenta, dla Google Asystenta. Children, Bedroom i dodajemy. I od razu przy okazji wymienię nazwę dla urządzenia, czyli w sumie to może być WLED, ale gdzie Children, Bedroom i ten był Maya. I aktualizujemy. I to jest jedna jeszcze rzecz, którą chciałem Wam pokazać, czyli obszary w Home Assistant i przy okazji te wszystkie WLED-y, które mi się tu wyświetlają, no nie podoba mi się to, jak to wygląda. Dodatkowo są rzeczy, których nie chcę widzieć, czyli na przykład playlista preset. Dlatego wchodzimy w 3 kropeczki, edytuj dashboard i ja je najpierw skasuję wszystkie, czyli 3 kropki tutaj, usuwamy wszystko i dodajemy nową kartę. Przy nowej karcie ja osobiście używam coś innego, ale powiedzmy jeszcze mamy tylko dostępne te karty. Lubię kafelki i kafelki wrzucimy do karty, żeby były one obok siebie w ramach jednej karty, jednej kolumny. I ja tutaj używam często poziomy układ. W poziomym układzie dodajemy wtedy kafelki i mamy pierwszą kafelkę. Akurat jest Sun Next Down. My nie chcemy tego. Chcemy Children Bedroom i może być pierwsza alea. Ok, to jest nasza pierwsza kafelka. I w ramach tej karty poziomy układ dodamy drugą kafelkę. To są one w jednym rzędzie. I właśnie o to chodzi mi. Teraz możemy dać kolejne. Może teraz tak. Znajduję, dobra, Children Bedroom Mia. I tu możemy zduplikować to. Przycisk i kopiuj. Jeszcze jest trzeci LED, który chcemy dodać, czyli bierzemy to plus i wklej ze schowka. O, jest ta opcja i teraz kolejne Maya i mamy. Widzicie, że teraz te nazwy się nie mieszczą, dlatego w ustawieniach możemy zmienić wygląd. I tutaj ustawiając pionowo, tak zmienia się widok i mamy dostępne więcej informacji. Tak możemy w każdym zrobić i zapisać. I gotowe. I tak to wygląda teraz. Teraz mogę przycisnąć i światło się wyłączy. Już mam trochę rzeczy zrobionych, jak widzicie. 5 świateł mam tutaj i światła nad stołem w kuchni. Teraz robimy troszeczkę bardziej skomplikowaną kartę, o której wspominałem wcześniej, czyli dodajemy kartę, robimy
pionowy stos. I teraz w pionowym stosie dodajemy poziomy układ. I teraz w poziomym układzie możemy dodawać kafelki, które akurat ja preferuję. Akurat mam ze schowka jedną, więc to dosyć dobre jest układ, bo możemy dodać w takim razie 3 takie same. I teraz tu mamy Mia, drugim będzie Mia, pierwsza będzie Lea, trzecia Maja. To jest taki sam widok jak był wcześniej, tylko że nie jest pionowy. Zmieńmy to i to jest to samo. Ale teraz jest pionowy stos i tutaj mamy poziomy. Tu jest poziomy. Teraz możemy dodać w pionowym stosie kolejny rządek. Wciskamy tak i znowu możemy zrobić poziomy układ. Teraz będzie w kolejnym rzędzie w ramach tej samej karty, tej samej kolumnie. Wszystko razem. Czyli wszystkie światła zrobię razem. I tutaj widzicie, to jest pierwszy rządek wychodzi, to będzie drugi. I tutaj jest znowu schowka. O, widzicie jak fajnie to wygląda? Tylko że tutaj zmienimy na Front Yard House. Też chcemy, żeby on był pionowy. I teraz to skopiujemy. I tu będzie Grass. Ale mamy jeszcze światło nad stołem. Dodajemy kolejny rząd w kolumnie. I to będzie poziomy układ. I teraz on jest jako trzeci, ale chcemy, żeby był jako drugi. Czyli on się wepchnie tutaj. Wepchnie się tutaj. No i chcemy kafelkę Tom. Tylko że to ma być table 1. Okay. Table 2. Table 3 i 4. Ok, jak widzicie jest niekonsekwencja w ikonach, więc zrobię to tak, że tu jesteśmy zadowoleni. Ok, zapiszę to i ładną mamy kartę jedną ze wszystkimi światłami, które aktualnie skonfigurowałem, więc tą na przykład możemy sobie usunąć i tą również. Mamy wszystko w jednym, tylko zmienimy ikony. No to żeby zmienić ikony, tutaj wchodzimy, robić ustawienia i Sailing Light. Aktualizuj i dla trzeciego również to samo zrobimy. Sailing Light, aktualizuj i mamy. Tutaj troszeczkę nazwy się nie mieszczą, ale na przykład Table 3 może byśmy mogli zrobić jako Table 3, ale cyfrą pisane. No i by się wtedy zmieściło. Tu mamy więcej miejsca, więc wszystko też się mieści. I okej, to odnośnie bardziej skomplikowanej karty używamy pionowy stos i poziomy. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem Wam pokazać. Jest ona związana ze światłami. Gdybyśmy teraz chcieli wyłączyć 3 światła, które się świecą, bym musiał po kolei klikać każdy z nich. Ale Home Assistant oferuje taką rzecz jak grupowanie i możemy stworzyć grupę świateł, która po jednym kliknięciu wyłączy na przykład te 3 światła. Tych grup możemy tworzyć wiele. Możemy na przykład mieć jedną grupę na wszystkie nasze światła i pomyślałem, że tak mogę zrobić. Czyli wszystkie światła, które powiedzmy tutaj mam już stworzone po prawej stronie nazwane, dodam do grupy i jednym wciśnięciem przycisku będę mógł je wyłączyć. Najpierw przechodzimy do ustawień, urządzenia i tutaj jesteśmy przeniesieni do integracji, ale musimy przejść do pomocnicy. Klikamy przycisk na dole, utwórz pomocnika i tu wybieramy grupę. Przy grupie będziemy tworzyć grupę świateł i mamy tutaj grupa świateł. Ją wybieramy. Możemy nadać jej nazwę All Lights. Chciałem po polsku, ale przecież nazwę wpisuję wszystkie po angielsku, więc All Lights i trzeba dodać encję i jako, że mamy grupę świateł wybraną, no to teraz wszystkie światła, które mam, będą się tylko pokazywać. Inne rzeczy nie będą się pokazywać, więc tutaj wybieramy to. Wybiorę te wszystkie światła, które mam, jak mówiłem, dodane. 1, 2, 3, 4, czyli wszystkie światła już mam dodane, które są utworzone. Nie chcę ukrywać encji, czyli te, które dodałem do grupy, nie chcę, żeby one były ukryte. Chcę je też pojedynczo móc je pojedynczo włączać i wyłączać. Dlatego tak jak to mamy, to już jest OK. Klikamy zatwierdź i mamy stworzoną encję o nazwie Light All Lights. I w takim razie możemy przejść do przeglądaj, edytuj dashboard. Możemy dodać jako nową kartę na przykład. Będzie to przycisk All Lights. Powiedzmy tak. I wielki przycisk mamy, który pozwoli na wyłączenie wszystkich świateł naraz. I ich włączenie. Możemy spróbować wyłączyć. Jak widzicie,
Wszystkie światła były tutaj 3 u góry włączone i Table 2 i Table 4 również były włączone, teraz są wyłączone. Ja sobie zapalę moje 2 światła i u dziewczyn również. Tak oto mamy pierwszą grupę w Home Assistant. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką mogę Wam proponować w Home Assistant, jest tworzenie backupów, czyli zapisanej wersji Home Assistant, która pozwoli Wam w razie czego, gdyby coś się stało, na przykład po aktualizacji, albo byście coś zmienili tak, że po prostu Home Assistant przestanie działać, możecie łatwo wrócić do poprzedniej wersji, którą sobie zapisaliście, czyli zrobiliście backup. I do tego proponuję Wam dosyć znany add-on. Jest to Hasio Google Drive Backup. Tutaj jest jego link, wrzucę go również do opisu filmu, ale musimy wejść na tą stronę, skopiować link do repozytorium, które będziemy musieli dodać w addonach i mamy ten link skopiowany. Przechodzimy do Home Assistanta. W ustawieniach przechodzimy do dodatków i tutaj sklep z dodatkami. Nie mam jeszcze nic zainstalowane. 3 kropeczki, repozytoria. Dodajemy, wpisujemy nasz link, klejamy, dodaj i jest. Zamykamy. I żeby teraz nam to się odświeżyło, trzeba wyjść ze sklepu, z powrotem do niego wyjść i już powinno być dodatki, sklep i mamy Home Assistant Google Drive Backup. Wchodzimy w to, klikamy zainstaluj, myślę, że chwilę to trwa. Będziemy tutaj musieli połączyć swoje konto Google, a dokładniej dysk Google z naszym Home Assistantem i wybierzemy sobie na Google Drive miejsce, gdzie będą przechowywane nasze backupy, wersje Home Assistant zapisane. Będziemy mieć możliwość wybrania, ile tych backupów może być na dysku zapisanych, na dysku Google, o której godzinie ma się również to zapisywać. Teraz tak, uruchamianie przy starcie. Jak najbardziej. Obserwator. Ponowne uruchamianie dodatku, jeśli się zawiesi. Wydaje mi się, że tak. Na pasku bocznym tego nie potrzebujemy, ale jeśli chodzi o dokumentację, tutaj nie muszę nic zrobić, ale przy konfiguracji najwięcej backupów, ale w HA, czyli w Home Assistant ile może być? Na Google Drive powiedzmy zrobimy 10 dni ostatnich. Days between backups. Tu wydaje mi się, że 2 dni, czy to będzie dużo? Powiedzmy, że może codziennie będzie to robiło. Zapisujemy, resztę zostawiamy i możemy uruchomić. Dobra, teraz mamy uruchomione i musimy połączyć konto. Tutaj jest przycisk otwórz interfejs użytkownika. Przechodzimy tutaj i musimy autentykować, czyli zatwierdzić połączenie naszej aplikacji, tego dodatku z Home Assistanta z Google Drive'em. Klikamy Authenticate, wybieramy konto, na którym ma być backup, czy się zgadzamy i tutaj mamy kod, taki ciąg znaków, które musimy skopiować i będziemy musieli go przekleić tutaj w to okienko na Home Assistant. Przeklejamy, zapisujemy i powinno być. Ja już robię backupa na Google, ponieważ mam inny Home Assistant i jest tutaj o tym powiedziane. I co zrobię? Stworzę nowy folder i teraz jest informacja, czy nie mam żadnych backupów, ile ma miejsca w Home Assistancie, na Google Drive'ie i co robimy? Możemy stworzyć backupa teraz, żeby on był i widzicie, że mamy full backup. Teraz jest jeden na Google Drive'ie, jeden w Home Assistancie. Bardzo fajny dodatek i dosyć nowoczesny. Widzimy, co tu się dzieje, fajny design, statystyki. Wszystko super. I teraz jesteśmy zabezpieczeni. Gdyby na przykład jutro bym coś zainstalował, coś przestało mi działać, no to wiem, że na Google Drive mam moje Home Assistant. Po prostu instaluję od nowa Home Assistant i potem przy instalacji, jeśli pamiętacie, to było takie coś tam, że możemy restore from image. I wtedy możemy takiego backupa wgrać i wszystko wróci nam do tego, co mieliśmy w dniu backupa. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek.
drugi odcinek. Mam nadzieję, że nauczyliście się już tworzyć kilka rzeczy w Home Assistant. W kolejnej części przejdę do ustawień, zaktualizujemy wszystko, co się nam wyświetla, że jest dostępna aktualizacja. Przejdziemy również do powiadomień, gdzie już mogliście zauważyć, że mam sporo urządzeń, które zostały wykryte i wymagają konfiguracji. To postaram się je tam zrobić, dodać. I kolejnym krokiem będzie instalacja Hacks i wydaje mi się, że na tym etapie może być to wszystko, ale jeszcze zobaczymy, co dokładnie mi się zmieści w kolejnym materiale. Postaram się, żeby te materiały były w granicach od 20 do 30 minut. W trzecim odcinku wydaje mi się, że postaram się już połączyć Cloudflare z Home Assistantem. Będzie to nam umożliwiało zdalny dostęp do Home Assistant z całego świata. Jeżeli będziemy mieć internet, będziemy mogli się połączyć z Home Assistantem i sterować naszym domem. To nam również otworzy furtkę do połączenia się z Google Home, z Google Assistant, ale o tym już wydaje mi się, że w czwartej części. Na teraz dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji i do następnego razu.